końcu mogę to powiedzieć. Oceniam piosenkę z Polski na Eurowizję 2026. Musi być jakaś emocja. Ta piosenka ma jakikolwiek potencjał na to, żeby osiągnąć lepszy wynik niż awans do finału. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Alicja sama zapowiadała, że ten występ na Eurowizji, jeżeli pojedzie, a jak już wiemy, pojedzie, nie będzie taki, że to będzie wyglądało inaczej. Ja uważam wręcz przeciwnie, uważam, że stawka w tym roku jest bardzo różnorodna. Cześć wszystkim, tu Michulec, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a są to oczywiście reakcje z Polski na Eurowizję i powiem Wam szczerze, że wreszcie jest koniec tego etapu preselekcyjnego i możemy skupić się już tylko na jednym reprezentancie, a w zasadzie reprezentantce i tylko na jej piosence. Za nami polskie preselekcje do Eurowizji w takiej nietypowej formule, bo nagrywane wcześniej w studiu Jaka to Melodia. Ja już nie będę opowiadał o innych występach, nie będę opowiadał o tych preselekcjach, już naprawdę nagadałem się na ten temat bardzo dużo, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej mojego komentarza na gorąco, to odsyłam Was do tego filmu, który jest przypięty w jednej z kart. Dziś skupiamy się już tylko na muzyce, a konkretnie na tej piosence, która wygrała, bo reprezentantką Polski na Eurowizję 2026 jest Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Myślę, że fanom Eurowizji w Polsce nie trzeba przedstawiać Alicję, ale jeżeli ktoś mnie ogląda z zagranicy, to przypomnę, że Alicja Szemplińska to jest właśnie ta osoba, która miała pojechać na Eurowizję. Wybrano ją jako reprezentantkę Polski w 2020 roku, ale niestety pandemia COVID pokrzyżowała plany i wtedy Eurowizja się nie odbyła, a w 2021 roku telewizja polska wewnętrznie wybrała Rafała Brzozowskiego na reprezentanta. W 2023 roku w preselekcjach z taką piosenką New Home, ale tam się nie przebiła i teraz w 2026 roku powraca z utworem Pray. Jak sama mówiła, jest to jej ostatnia próba, raczej nie próbowałaby po raz kolejny w przypadku porażki, ale jak się okazuje do 3 razy sztuka, w zasadzie nawet 4 i ostatecznie Alicja jedzie na Eurowizję z Polski. Ale zanim reakcję, to oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście jeżeli spodobają Ci się reakcje, to zostaw łapkę w górę i podbicie tego filmu, a ja nie przedłużam. Alicja, Pray! Od początku widać, że Alicja odeszła od tego tematu takiego religijnego wprost. Może, żeby nie urażać widzów, może, żeby nie być zbyt też kontrowersyjną, bo widzimy w kadrze stare blokowiska, a nie właśnie kościół czy krzyże, tak jak to było w teledysku. Możliwe, że też nie może tego zrobić. Wokal, top. Tu problemem trochę tej piosenki jest to, że ona się bardzo długo rozkręca i naprawdę ta pierwsza minuta to jest niemalże a cappella, no nie do końca a cappella, bo tam są te organy, ale dopiero w 48 sekundzie zaczyna się mięso. I też podbicia, a jedyne co widzimy to po prostu ruchy tancerzy, troszkę mało, troszkę mało. Tu można zrobić lepszą oprawę po prostu tego momentu. No w końcu widzę, po co była ta, ten srebrny podest. Bo w pierwszym wrażeniu, jak to oglądałem, to widziałem po prostu tylko ten srebrny kloc, ale w rogu ekranu nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. A to ona na nim stała w pewnym momencie. In my eras, no more eras. Z jednej strony mam takie z tymi tancerzami, że dobrze, że coś się dzieje, że to nie jest tylko sama stojąca Alicja przez 3 minuty, bo jest dość ona statyczna na tej scenie, ale też oni trochę nic nie wnoszą. No to jest najmocniejszy fragment w tej piosence, taki najbardziej zapamiętywalny. To jest piosenka wybitnie niepolska, nawet nie europejska, dlatego wiąże też duże nadzieje. No ale jest bardzo statycznie, to niestety. Mimo, że jest oczywiście choreografia, jest taniec, ale to po prostu nie przyciąga. No i teraz końcówka.
Wow. Tak, końcówka, jeśli chodzi o oprawę, jest godna tego momentu w muzyce. No a jeśli chodzi o sam występ, piosenkę, to za chwilę więcej. Zacznijmy może na początek od występu. Dla mnie występ jest do zmiany. On po prostu nie przyciąga, jest bardzo nijaki. Te bloki, które nagle zamieniają się w jakąś taką biało-szarą materię, trudno mi tutaj to jakoś inaczej to opisać. Powiem szczerze, mało tutaj jest opowieści. Tak jak teledysk jest bardzo nasycony opowieścią i jakby ta historia jest dużo bardziej czytelna, tak tutaj mam wrażenie, że tej historii w ogóle nie ma. Że dużo jest takich elementów, które są przypadkowe i tak naprawdę mogłyby być w zupełnie innym występie, do zupełnie innej piosenki. Także to jest chyba największy problem. No a jednak Eurowizja to jest coś, gdzie tak jak podkreślałem to ostatnio, musi być jakaś emocja. To znaczy, to się może nawet nie podobać. To może ludzi wkurzać, to może ludzi męczyć, ale to już jest jakaś emocja, nawet negatywna. Oczywiście, wiadomo, że lepiej się karmić i budować pozytywnymi emocjami, ale najgorzej być obojętnym i najgorzej być niezauważonym. A tu jakby występ nie stwarza okoliczności do tego, by zwrócić na to uwagę. Tu przede wszystkim to, na co na pewno warto zwrócić uwagę, to wokal. Alicja wykonała swoją piosenkę super. Bardzo dobrze, naprawdę. Szczególnie ten ostatni, najwyższy dźwięk, w zasadzie najwyższe dźwięki, bo ona tam idzie stopniowo, to jest absolutny top. I to jest coś, co mnie urzekło w tej piosence, bo ja na początku, jak pierwszy raz posłuchałem Pray, to miałem takie, jest okej, ale to jest dla mnie trochę zbyt skomplikowane. Natomiast podoba mi się, bo jest inne. Ale jest kilka fragmentów w tej piosence, które gdzieś tam trafiły do mojego serca. I ten fragment In My Era No More Errors i właśnie ten sam refren i końcówka. Końcówka to jest też bardzo mocny element i to w sumie jest najlepszy moment tego występu, bo stworzono po prostu oprawę do tej końcówki, jeśli chodzi w muzyce. Naprawdę to przynajmniej tam pasuje i nie jest przypadkowe. Alicja sama zapowiadała, że ten występ na Eurowizji, jeżeli pojedzie, a jak już wiemy, pojedzie, nie będzie taki, że to będzie wyglądało inaczej. No na przeszkodzie stoi to, że nie ma naprawdę na to czasu, ponieważ zgodnie z wytycznymi Europejskiej Unii Nadawców, która organizuje konkurs, niestety trzeba wszelkie wytyczne dotyczące swojego występu przekazać już teraz. Właśnie okolice 10 marca to jest ten czas, kiedy jest tak zwany deadline dla nadawców na przekazywanie właśnie pomysłu na staging. Niestety my tutaj jako Telewizja Polska popełniliśmy ten błąd, że w momencie, kiedy wybieramy reprezentanta na samym końcu i jest bardzo blisko właśnie tej daty, no to nie dajemy sobie pola manewru tak naprawdę do jakichś większych, gruntownych zmian, no bo teraz się okazuje, że w ciągu 1 albo 2 dni trzeba byłoby przemodelować występ. Wiem i słyszałem takie informacje, że Alicja ma już gotową inną propozycję. Mam nadzieję, że telewizja się na to zgodzi, bo to też różnie bywało z tymi wizjami artystów w kontraście do potrzeb i pomysłów telewizji w ostatnich latach. Na pewno to zadanie jest karkołomne i nie możemy powiedzieć, że jesteśmy jak Szwecja, która, wiecie, wystawia występy na Melody Festivalem, które są już gotowe na Eurowizję, więc tak naprawdę oni mogą sobie organizować Melfest aż do końca tego deadline'u, no bo oni po prostu robią kopiuj wklej i mają wszystko gotowe, a tu, no niestety jeszcze dużo pracy potrzeba nad tym występem, by go po prostu uatrakcyjnić, by on się wybił na tle konkurencji, a muszę powiedzieć, tak jak oczywiście pojawiają się jak co roku głosy, że konkurencja w tym roku jest słaba, że stawka jest beznadziejna. Ja uważam wręcz przeciwnie, uważam, że stawka w tym roku jest bardzo różnorodna i oryginalnością trudno się wybić, bo tych oryginalności jest dość sporo. Takiej piosenki jak Polska w tym stylu gospelowo, soulowo, R&B nie ma. To jest plus. To jest zdecydowanie ogromny pozytyw, no bo nie można powiedzieć, że ta piosenka jest podobna, no nie wiem, do Bułgarii, do jakiegoś innego kraju, no już wymyślcie sobie nazwy. No nie, ta piosenka jest jedyna w swoim rodzaju. Jeśli chodzi o wokal, tu możemy porozmawiać o tym, czy nie będzie innej osoby, która będzie dysponowała jednak troszkę mocniejszym tym wokalem, a w tym sensie, że on będzie bardziej widowiskowy. I tu moja obawa jest pod kątem Francji, która śpiewa też, dziewczyna śpiewa bardzo wysoko. Co prawda tam jest inny sposób śpiewania, bo on jest taki bardziej operowy, tam jest dramatyczna ballada. Jednak mogą się nasuwać pewnego rodzaju podobieństwa i no, widz będzie wybierał, czy juror będzie wybierał, co mu się po prostu skleja i co mu się podoba bardziej. Natomiast ja nie ukrywam, że od pewnego czasu był to dla mnie najlepszy wybór na Eurowizję, bo uważam, że ta piosenka ma jakikolwiek potencjał na to, żeby osiągnąć
lepszy wynik niż awans do finału, żeby powalczyć o coś więcej. Może nie o wygraną Eurowizji, no ale no nie o 25 miejsce na przykład, tak? Więc to jest coś rzeczywiście oryginalnego, coś totalnie nieeuropejskiego, więc to też może być tak, że to się totalnie nie przyjmie, że to się nie spodoba, bo to jest coś, co się bardziej kojarzy ze Stanami, z amerykańskim przemysłem muzycznym. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ja już wolę zaryzykować w taki sposób, niż wysłać coś, co z góry wiadomo, że no nie przebije się po prostu, bo są lepsze produkcje, bo są bardziej zróżnicowane piosenki. Więc dobrze, że wybieramy coś, co jest oryginalnego, ale tak jak mówię, występ do zmiany, bo inaczej po prostu to nie przykuje uwagi. Jedyne, co tak naprawdę nie wpisuje w nas trend, to to, że piosenka jest po angielsku, bo tak jak widzimy, większość krajów wystawia piosenki w tym roku w języku narodowym, ale to też w sumie nie jest źle, bo może właśnie przez to, że będzie tak dużo piosenek w różnych językach, to może właśnie ten angielski bardziej się przebije na tle tej całej stawki. Mam bardzo dużą nadzieję, że ta przygoda z Polską na Eurowizji skończy się lepiej niż się zaczęła, lepiej niż się zapowiada i że będziemy się cieszyć z kolejnego sukcesu. Naprawdę bardzo, bardzo mocno chcę trzymać za to kciuki, a jak będzie, no to oczywiście zobaczymy w Wiedniu w maju. A jak Tobie podoba się piosenka z Polski na Eurowizję 2026? Daj znać w komentarzu, oceń ten utwór od 0 do 10 punktów, a jeżeli spodobały Ci się moje reakcje, to oczywiście zostaw łapkę w górę, podbicie tego filmu i subskrypcję kanału. My widzimy się niebawem w kolejnych reakcjach, oczywiście też w podsumowaniu weekendu, tak więc koniecznie zaglądajcie, obserwujcie i oglądajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!